Siema, jestem Jakub, znany również jako Totto Shock i oto przed Wami kolejny odcinek z serii Skok w przeszłość. I dzisiaj na warsztat bierzemy album grupy Testament, The Ritual. Album The Ritual ukazał się 15 maja 1992 roku nakładem Atlantic Records. Skład zespołu na płycie klasyczny. Chuck Billy na wokalu, Eric Peterson i Alex Skolnick na gitarze, Greg Christian na basie i Louis Clement na perkusji. Za produkcję odpowiada oczywiście Tony Platt, a album sam został nagrany między 1991 a 2002 rokiem w one-on-one recording w Los Angeles. A więc The Ritual to jest 5. album studyjny grupy Testament. I jest to dość kontrowersyjna wśród fanów grupy, ponieważ dość zauważalna jest na niej zmiana stylu. Pewnie się ci, którzy nie znają Testament, zastanawiają, o co dokładnie chodzi. Otóż na pierwszych 2 płytach Testament grał typowy thrash metal. Taki oldschoolowy typowy thrash metal. Natomiast na Practice What You Preach i Souls of Black Testament zaczął troszeczkę zmieniać swoje brzmienie i zaczęły się pojawiać pewne elementy muzyki progresywnej, tudzież jazzu. No i zaczęły się też na przykład pojawiać ballady. Jak na przykład The Ballad na Practice What You Preach, czy The Legacy na Souls of Black. No i jakby The Ritual rozwija te zmiany wprowadzone na poprzednich 2 płytach, ale jednocześnie też zespół na tej płycie złagadza swoje brzmienie i z thrash metalu po części przechodzi na heavy metal. No więc fani klasycznego thrash metalu mogą być zawiedzeni i uznać, że zespół zmiękcza swoje brzmienie i idzie w stronę komercji. I tak jakby nie patrzeć, było w tamtym czasie. Ale Testament nie był jedyny, bo w tamtym czasie było bardzo, bardzo dużo zespołów, które zmieniały swój styl, również zmiękczając go. Tutaj podam parę przykładów, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. I tak oto w 1991 roku Metallica wydaje swój Black Album, który staje się ogromnym sukcesem komercyjnym, na którym to Metallica, jak dobrze wiemy, przechodzi z thrash metalu na bardziej hard rock heavy metal. No i po tym ogromnym sukcesie Metalliki naprawdę wiele innych zespołów poszło tą drogą. Parę przykładów? Proszę bardzo. W 1992 roku Megadeth wydał album Countdown to Extinction, a 2 lata później Euthanasia. Na obu tych płytach zespół gra bardziej melodyjnie i bardziej przystępnie, po to by te kawałki były częściej w radiu puszczane. W 1993 roku Anthrax wydaje Sound of White Noise. Również w porównaniu do takiego Among the Living czy Persistence of Time zauważalnie bardziej przyswajalne brzmienie. Oczywiście było jeszcze wiele innych zespołów, które zmieniały swój styl. Tu przede wszystkim chodzi o zespoły thrash metalowe, z których część, jak widać, bardziej poszła w stronę grania hard rock heavy metalu, czy jakiegoś innego takiego bardziej przyswajalnego brzmienia, a inne bardziej szły w stronę grunge'u czy groove metalu. To zależy oczywiście od kapeli, bo był na przykład taki Kreator, który w 1992 roku wydał Renoval, gdzie zaczął trochę eksperymentować tam z groove metalem, industrial metalem. No, Testament po The Ritual też zaczął eksperymentować trochę z groove metalem, czy wręcz death metalem, na takim Low czy Demonic. Po części nawet na The Gathering, ale tam już bardziej wrócili do thrash metalu. Natomiast The Ritual, jakby nie zauważy, to jest płyta zauważalnie lżejsza i spokojniejsza niż poprzednie płyty. Jest bardziej melodyjna, więcej tu akustycznych wstawek i generalnie rzecz biorąc spokojniejszą płytą niż takie The Legacy czy The New Order. Bez 2 zdań, jest płytą znacznie bardziej przyswajalną niż starsze dokonania, zwłaszcza pierwsze 2 płyty. Ale czy to znaczy, że to jest zły album? Moim zdaniem nie. Jak najbardziej jest moc. Dobre riffy. Oj, kawałki na tej płycie też są znakomite. Taki So Many Lies czy The Sermon to naprawdę znakomite numery i naprawdę bardzo dobrze się ich słucha. To są po prostu znakomite kawałki. Więc są z jednej strony takie bardziej klasyczne heavy metalowe kawałki. Są też oczywiście ballady, jak było na przykład na Practice What You Preach czy Souls of Black. I tylko dla przykładu mamy tutaj kawałek Return to Serenity, czyli prawdopodobnie najbardziej znany utwór z tej płyty,
który jest coś mniej więcej na wzór takiego Nothing Else Matters, można powiedzieć. Też taka spokojna balladka, aczkolwiek no mocniejsza bym powiedział niż Nothing Else Matters. Ale czy wyszło to źle? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem Testament zawsze jak grał ballady, to robił to naprawdę dobrze. I Return to Serenity też nie jest wyjątkiem, bo moim zdaniem to jest naprawdę dobra ballada. Także cóż ostatecznie mogę powiedzieć. The Ritual to jest album, który jest inny niż poprzednie dokonania Testament. Jest zauważalnie bardziej melodyjny, spokojniejszy i lżejszy. Ale czy to znaczy, że to jest zły album? Moim zdaniem nie. Mimo wszystko uważam, że jest to bardzo udany krążek i album, który zdecydowanie warto przesłuchać, a myślę, że się nie zawiedziecie. Uważam, że jest to świetna płyta i album zdecydowanie godny polecenia. No i co? I to by było na tyle, więc mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. I tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.